Witamina B3 daje energię, obniża cholesterol i rozszerza naczynia. Brzmi jak suplement idealny, tylko że prawie wszystko w tym zdaniu jest uproszczeniem albo półprawdą, bo ta sama witamina może pomóc w metabolizmie, być lekiem na cholesterol albo zaszkodzić, jeśli użyjesz jej źle. I co najważniejsze, nie każda witamina B3 działa tak samo. Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, co jest faktem, co mitem i kiedy ta witamina naprawdę ma sens. Zacznijmy od podstaw, bo tu większość osób już się myli. Witamina B3 to nie jedna substancja. To dwie różne formy – niacyna i niacynamid. Brzmi podobnie, ale działają inaczej. Niacyna, czyli kwas nikotynowy, to ta forma, która była używana jako lek na cholesterol. Niacynamid, czyli nikotynamid, to forma, którą najczęściej znajdziesz w suplementach i kosmetykach. I teraz ważna rzecz. Organizm potrafi korzystać z obu, ale nie zamieniają się one w pełni w to samo działanie. To trochę jak dwa różne klucze do podobnych drzwi. Pasują, ale nie otwierają wszystkiego tak samo. Dlatego mówienie biorę witaminę B3 bez określenia formy niewiele mówi. Witamina B3 jest potrzebna do produkcji takich cząsteczek jak NAD i NADP. Nie musisz zapamiętywać tych skrótów. Wystarczy zrozumieć jedno. To są elementy, które pomagają komórkom produkować energię. Czyli witamina B3 nie daje energii sama w sobie. Ona pomaga organizmowi ją wytwarzać z jedzenia. To ogromna różnica. To tak jak z zapalniczką, sama nie jest ogniem, ale bez niej trudno go rozpalić. Dlatego jeśli ktoś mówi weź B3, będziesz mieć więcej energii, to nie do końca tak działa. Jeśli masz niedobór, możesz poczuć poprawę. Ale jeśli wszystko działa dobrze, nie poczujesz nagłego powera jak po kawie. I to jest jeden z najczęstszych błędów w myśleniu o witaminach. Teraz coś, co wiele osób zaskakuje. Niacyna była kiedyś normalnie stosowana jako lek na cholesterol. W dużych dawkach potrafi obniżać LDL, czyli zły cholesterol, i podnosić HDL, czyli dobry. Brzmi świetnie, prawda? Problem w tym, że dawki potrzebne do takiego efektu są dużo wyższe niż w suplementach. To nie są miligramy z apteki bez recepty. To są dawki lecznicze, które mogą mieć skutki uboczne. I właśnie dlatego dziś używa się jej dużo rzadziej. Mamy inne leki, które działają skuteczniej i bezpieczniej. Czyli tak, niacyna działa na cholesterol. Ale to nie znaczy, że suplement z drogerii zrobi to samo. To bardzo ważne rozróżnienie. I tutaj dochodzimy do kluczowego momentu. Niacyna i niacynamid to nie są zamienniki. Niacyna wpływa na lipidy, powoduje tzw. flash. Niacynamid nie wpływa na cholesterol w ten sam sposób, nie powoduje flash. Czyli jeśli ktoś kupuje niacynamid i liczy na efekt na cholesterol, to się rozczaruje. Za to niacynamid ma inne zastosowania. Często używa się go w dermatologii, przy problemach skórnych, czyli ta sama witamina, ale zupełnie inne efekty. I to jest moment, w którym wiele osób mówi, tego nikt mi wcześniej nie wyjaśnił. Flash to coś, co potrafi przestraszyć. Po zażyciu niacyny pojawia się zaczerwienienie skóry, uczucie ciepła, czasem swędzenie i wiele osób myśli, mam alergię. Nie, to nie jest reakcja alergiczna. To rozszerzenie naczyń krwionośnych. Krew szybciej przepływa przez skórę, dlatego robi się ciepło i czerwono. To może być nieprzyjemne, ale samo w sobie nie jest groźne. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś nie wie, co się dzieje i panikuje, albo bierze za dużą dawkę. Dlatego zawsze warto wiedzieć, czego się spodziewać. Przy normalnych dawkach witamina B3 jest bezpieczna, ale przy wysokich dawkach, szczególnie niacyny, mogą pojawić się problemy. Najważniejsze – wątroba. Duże ilości mogą ją obciążać. Do tego dochodzą interakcje z lekami, problemy żołądkowe, wahania poziomu cukru. Dlatego, jeśli ktoś myśli o większych dawkach, to już nie jest temat na własną rękę. To jest moment, żeby skonsultować się z lekarzem. Witamina B3 to ważna część metabolizmu, ale to nie jest magiczna kapsułka na energię. Występuje w różnych formach, działa inaczej w zależności od dawki i suplement to nie to samo co leczenie. Najprościej, może pomóc, ale tylko wtedy, gdy jest użyta właściwie, a to robi całą różnicę.
Jeśli ten materiał uporządkował Ci temat witaminy B3, zostaw subskrypcję, bo tutaj tłumaczę suplementy i zdrowie tak, żebyś naprawdę wiedział, co robisz, a nie tylko co kupujesz. A jeśli masz w domu jakiś suplement i nie jesteś pewien, czy ma sens, napisz w komentarzu. Mogę go rozłożyć na czynniki pierwsze w kolejnym odcinku. I najważniejsze, zanim sięgniesz po coś na energię albo coś na cholesterol, sprawdź, co to naprawdę jest. Do usłyszenia.